Lekcja 1. Wskazówki dotyczące podróży po Europie. Twoje słowa dodają mi otuchy, bo planuję podróż do Europy w przyszłym roku. Masz jakieś rekomendacje? Oczywiście, Europa jest bogata w kulturę i historię. Będziesz mieć mnóstwo opcji do wyboru. Szczególnie interesuje mnie poznawanie lokalnych tradycji i kuchni. Koniecznie spróbuj lokalnego jedzenia ulicznego. Często pozwala ono na poznanie autentycznych smaków każdej kultury. Jedzenie uliczne, mówisz? Postaram się znaleźć najlepszych lokalnych sprzedawców. Ponadto, udział w lokalnych festiwalach może okazać się wspaniałym doświadczeniem. Festiwale? Brzmi ekscytująco. Które polecasz mi wziąć pod uwagę? Każdy kraj ma swoje własne wyjątkowe obchody, ale jeśli możesz, nie przegap Oktoberfest w Niemczech. Oktoberfest to z pewnością byłoby niezapomniane przeżycie. Lekcja 2. Etykieta przy stole. Zwracając się do kogoś, nie mówisz: hej, ty. Po prostu warto wziąć pod uwagę zasady dobrego wychowania przy stole. Zgadza się. Właściwa etykieta może znacząco poprawić doznania kulinarne. Jakie konkretne zasady dobrego wychowania uważasz za najważniejsze podczas posiłków? Przede wszystkim należy zawsze żyć z zamkniętymi ustami, jest to oznaka szacunku. To podstawowa zasada. A co z używaniem sztućców? Zastosowanie naczyń zależy od rodzaju kuchni, ale ogólnie rzecz biorąc, należy obchodzić się z nimi z umiarem. Z gracją, tak. Zauważyłem, że wiele osób pomija tę szczegóły. Rzeczywiście, proste gesty, takie jak proszę i dziękuję, mogą zdziałać cuda. To właśnie drobne rzeczy często pozostawiają trwale wrażenie. Lekcja 3. Lśniące miasto. Lśniące miasto jest zapewne metafora nadziei i możliwości, podobnie jak prezydentury sportyku Białego Domu. To trafne porównanie. Biały Dom symbolizuje przywództwo i ideały demokracji. Dokładnie. Dla wielu jest to promyk nadziei, niczym lśniące miasto na wzgórzu. Takie obrazy przywołują poczucie aspiracji i dążenia do wielkości. Tak, wizja lśniącego miasta może zainspirować ludzi do dążenia do doskonałości w swoim życiu. Fascynujące jest to, jak architektura potrafi ucieleśniać tak potężne ideały i emocje. Rzeczywiście, budynki często opowiadają historię czasów, w których powstały. Mogą również odzwierciedlać aspiracje ich mieszkańców. Dodaje mi otuchy myśl, że każde pokolenie może mieć swój wkład w dziedzictwo takich miejsc. Lekcja 4. Elementy świata. Muszę przyznać, że czasami różnorodność elementów świata mnie przytłacza. Rzeczywiście, niezwykłe jest to, jak wszystko wydaje się być ze sobą powiązane, a jednocześnie chaotyczne. Dokładnie, to tak, jakbyśmy wszyscy brali udział w wielkim eksperymencie, którego wynik jest niepewny. Niepewność rzeczywiście potrafi sprawić, że życie staje się ciekawe, prawda? Zdecydowanie tak, choć od czasu do czasu wolę odrobinę przewidywalności. Nie jesteś odosobniony w tym przekonaniu. Zbyt duży chaos może prowadzić do stresu.
Jak mawiają, stres jest wrogiem kreatywności. A jednak kreatywność często rozkwita w otoczeniu pełnym chaosu. To prawda, być może potrzebujemy obu tych elementów, aby naprawdę się rozwijać. Lekcja 5. Zapytanie o numer pokoju. Przepraszam za niedogodności, ale muszę sprawdzić nasze dane. Czy mógłby pan podać numer swojego pokoju? Oczywiście, chodzi o pokój 402. Mam nadzieję, że to ułatwi Ci cały proces. Dziękuję za te informacje. Naprawdę pomoże mi to szybko znaleźć Twoje dane. Doceniam Twoją skuteczność. Zawsze miło spotkać kogoś, kto ceni swój czas. Zgadzam się, czas jest cennym zasobem, którego nie powinniśmy marnować. A skoro już o czasie mowa, czy zauważyłeś kiedyś, jak szybko płynie, kiedy dobrze się bawisz? Zdecydowanie, często mamy wrażenie, że czas się zatrzymał, gdy ktoś oddaje się przyjemnym czynnościom. Może powinniśmy zaplanować więcej przyjemnych aktywności, aby lepiej wykorzystać nasz czas. To brzmi jak wspaniały pomysł. Zawsze jestem otwarty na nowe przygody. Lekcja 6. Zakupy pamiątek. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego dla moich przyjaciół w domu. To zawsze stanowi miłe wyzwanie, a wybór idealnej pamiątki może być naprawdę przyjemny. Tak, chcę czegoś, co prawdziwie oddaje to miejsce i jego kulturę. Wspaniale jest dzielić się cząstką swojej podróży z bliskimi. Jakiego rodzaju przedmioty Twoim zdaniem będą odpowiednie? Być może coś wykonanego ręcznie, gdyż skrywa za sobą wyjątkową historię. To wspaniały pomysł. Rękodzieło często odzwierciedla istotę społeczności. Dokładnie. Poza tym wspierają lokalnych rzemieślników, co jest dodatkowym atutem. Czułbym się dobrze, gdybym robiąc zakupy przyczyniał się do rozwoju lokalnej gospodarki. Lekcja 7. Przyszłe dyskusje. Zdecydowanie warto zwiedzić wszystkie wspomniane wspaniale miejsca. Jutro omówimy je dokładniej. Zgadzam się, jest tak wiele ekscytujących możliwości do rozważenia. Uważam, że planowanie z wyprzedzeniem pozwoli nam w pełni wykorzystać nasze doświadczenia. Zdecydowanie. Pomoże nam to skutecznie koordynować nasze harmonogramy. Może moglibyśmy zrobić listę miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. To świetny pomysł. Lista da nam pewność, że niczego nie przeoczymy. Wezmę za sobą notas. Zauważyłem, że zapisywanie rzeczy pomaga mi je zapamiętać. Zabiorę swoje ulubione długopisy, kolorowa lista zawsze wygląda bardziej zachęcająco. Jak powinniśmy ustalać priorytety w odniesieniu do naszych celów podróży? Lekcja 8. Poświęcenie życiu. Życie na tym świecie jest naprawdę niezwykle. Poświęćmy się mu. Rzeczywiście, w naszym życiu jest tak wiele rzeczy, które należy doceniać i pielęgnować. Często Ważne jest, zastanawiam się aby nad zatrzymać pięknem, się na które chwilę nas i otacza. docenić to piękno. Czy możemy poświęcić chwilę na modlitwę za nasz kraj i za naszych bliskich? Brzmi to jak pełen znaczenia gest, na pewno nie zaszkodzi. W czasach niepewności nadzieja i pozytywne nastawienie mogą podnieść nas na duch. Zdecydowanie. Dzielenie się tymi uczuciami może wzmocnić nasze więzi. Przypomina nam,
że wszyscy jesteśmy w tym razem, stawiając czoła wyzwaniom, jakie niesie życie. Lekcja 9. Oznaczenia żywności. Na wydarzeniu wyznaczyłem konkretne strefy dla różnych rodzajów żywności. To fantastyczne podejście, które pomaga stworzyć bardziej zorganizowane środowisko. Wierzę, że kategoryzowanie jedzenia zwiększa przyjemność z posiłku. Oczywiście zapobiega to chaosowi wynikającemu z mieszania smaków, które się nie uzupełniają. Dokładnie. Dzięki temu goście mogą łatwo znaleźć to, co lubią. Czy rozważyłeś oznaczenie każdej sekcji w celu zapewnienia większej przejrzystości? To świetna propozycja. Czytelne etykiety na pewno pomogą każdemu. Jeśli sobie tego życzysz, mogę pomóc w etykietowaniu. Byłbym bardzo wdzięczny. Praca zespołowa zawsze przynosi lepsze rezultaty. Lekcja 10. Kulinarne przygody. Miłość ze swoim bogactwem smaków zawsze była inspiracją moich kulinarnych przygód. To cudowne uczucie. Jedzenie ma moc łączenia nas z naszymi emocjami. Zawsze chciałem spróbować musaki. Wydaje mi się, że to danie pełne historii. Masz rację. Musaka to klasyka, ale jej smak różni się w zależności od regionu. Wierzę, że próbowanie różnych wariantów będzie samo w sobie kulinarna podróż. Oczywiście, każdy kęs opowiada historię swojego pochodzenia. Postawię sobie za cel przygotowanie musaki na moje następne spotkanie. To świetny pomysł. Twoi znajomi na pewno docenią twój wysiłek. Mam nadzieję, że doświadczenie to przypadnie im do gustu tak bardzo, jak tego oczekują. Lekcja 11. Podsumowanie dat. I oj, cześć, jak minęła ci wczorajsza randka? Było niesamowicie. Poszliśmy do miłej małej restauracji, o której słyszałem. Brzmi wspaniale. Co w tym takiego wyjątkowego? Atmosfera była cudowna, a jedzenie po prostu pyszne. Mogę sobie tylko wyobrazić to doświadczenie. Dobre jedzenie zawsze uświetnia randkę. Rzeczywiście, dzieliliśmy się historiami i śmialiśmy, co sprawiło, że było jeszcze przyjemniej. Brzmi to jak idealny przepis na niezapomniany wieczór. Naprawdę tak było. Poczułem autentyczną więź, co zawsze jest odświeżające. Wspaniale, że twoje doświadczenie było tak pozytywne. Lekcja 12. Duch rywalizacji. Zawodnik był jednak naprawdę grozny. Hanlon słynął także z tego, że podobał się widziom. Fascynujące jest to, jak charyzma może zwiększyć czyjąś obecność na zawodach. Rzeczywiście, wydaje się, że zarówno umiejętności, jak i urok osobisty odgrywają kluczową rolę w zjednaniu sobie publiczności. Wierzę, że zaangażowanie widzów może być równie ważne, jak sama rywalizacja. Zdecydowanie. Tworzy to więź, która może wzbogacić całe doświadczenie. Myślę, że właśnie dlatego niektórzy sportowcy stają się legendami. Zdobywają nie tylko tytuły, ale i serca ludzi. Dokładnie. Polaczenie talentu i osobowości to potęga. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób zaangażować publiczność? Wierzę, że będę dzielić się historiami i humorem, aby uczynić to doświadczenie przyjemnym.
Lekcja 13. Ukochane wspomnienia. Czasem to wszystko, co mamy, co raczy nas zmienionymi dniami. Pamiętam dobre chwile. Nostalgia potrafi wnieść ciepło do naszych serc, prawda? Zdecydowanie tak. Rozmyślanie o ukochanych wspomnieniach może być niezwykle pocieszające. Często wracam myślami do przygód z dzieciństwa. Te niewinne czasy były pełne radości i prostoty. Tak, i często przypominają nam, co naprawdę jest ważne w życiu. Ważne jest, aby pielęgnować te chwile, bo one kształtują to, kim jesteśmy. Zgadzam się. Przypominają nam o naszym rozwoju i odporności. Czy chciałbyś podzielić się jednym ze swoich ulubionych wspomnień? Lekcja 14. Dary natury. Zawsze doceniałem to, że natura obdarowuje nas pięknymi roślinami, które są nie tylko niedrogie, ale i łatwe w pielęgnacji. Zdecydowanie. Uważam, że rośliny wokół mogą naprawdę poprawić atmosferę w pomieszczeniu. Czy masz jakieś ulubione sklepy, w których można kupić takie rośliny? Tak, często odwiedzam lokalną szkółkę specjalizującą się w sprzedaży różnorodnych roślin doniczkowych. Brzmi pysznie. Lubię przeglądać takie miejsca i odkrywać nowe dodatki do mojego domu. Za każdym razem to jak wyruszenie na małą przygodę. Nigdy nie wiesz, co możesz znaleźć. Dokładnie. Czy kiedykolwiek rozważałeś założenie małego ogrodu domowego? Myślałem o tym i sądzę, że byłoby to wspaniałe przedsięwzięcie. Może moglibyśmy razem odwiedzić przedszkole i zebrać trochę pomysłów. Lekcja 15. Planowanie podróży. Czas zacząć planować tę podróż. Najpierw musimy ustalić daty. Tak, to jest kluczowe. Sugeruję, abyśmy rozważyli nasze harmonogramy i znaleźli najdogodniejszy czas. Dobrze powiedziane. Rozsądnie byłoby unikać wszelkich konfliktów, które mogą się pojawić. Co powiesz na to, żebyśmy wspólnie przejrzeli kalendarz i zobaczyli, co będzie najlepsze dla nas obojga? Myślę, że to byłoby bardzo pomocne. Wolę mieć wszystko zorganizowane z wyprzedzeniem. Ja też. Planowanie z wyprzedzeniem może wyeliminować stres związany z ostatnią chwilą i zapewnić płynniejszy przebieg wydarzeń. Czy masz jakieś konkretne daty na myśli, które chciałbyś zaproponować? Myślałem o pierwszym tygodniu przyszłego miesiąca. To może być wspaniały czas na podróż. Brzmi obiecująco. Dodajmy to do naszej listy i zobaczmy, jak to się ma do naszych pozostałych zobowiązań. Lekcja 16. Pakowanie z głową. Przygotowując się do podróży, warto spakować się lekko, aby uniknąć dodatkowych opłat za bagaż. Zgadza się. Noszenie zbyt dużego bagażu może być dość niewygodne. Ponadto podróżowanie poza sezonem szczytowym może zaoszczędzić nam czas i pieniądze. To doskonała strategia. Mniej tłumów oznacza przyjemniejsze wrażenia. Dokładnie. Możemy eksplorować bez pospiechu i przytłoczenia. Doceniam Twoje praktyczne podejście do podróży. Dzięki niemu planowanie staje się o wiele przyjemniejsze. Dziękuję. Wierzę, że przemyślane przygotowanie może znacząco uatrakcyjnić nasze przygody. Zgadzam się całkowicie.
Może powinniśmy stworzyć listę kontrolną do pakowania? Tak, dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie zapomnimy o niczym ważnym. Lekcja 17. Dostosowywanie planów. Zazwyczaj korzystam z programu znalezionego w internecie, ale dokonuję też modyfikacji na podstawie moich osobistych preferencji. To mądre podejście. Dostosowywanie planów może prowadzić do bardziej satysfakcjonujących doświadczeń. Dokładnie. Pozwala mi to wlaczyć to, co sprawdza się u mnie najlepiej i jednocześnie korzystać ze zorganizowanego planu. Czy znalazłeś jakieś konkretne programy, które szczególnie lubisz? Tak, odkryłem kilka ćwiczeń, które skupiają się na równowadze i elastyczności, co uważam za bardzo atrakcyjne. Brzmi wspaniale. Dopasowanie programu do Twojego stylu życia może zdziałać cuda. Zgadzam się. Ważne jest stworzenie planu, który będzie zrównoważony i przyjemny. Czy zechciałbyś podzielić się ze mną swoim ulubionym programem? Oczywiście, chętnie podzielę się wskazówkami i trikami, które u mnie się sprawdziły. Lekcja 18. Wyzwania historyczne. Aby pokonać przeszkody, jakie napotykały plemiona Indian, Badlands i stawić czoła innym problemom, handlarz futrami o imieniu Jesę Hiszon przez nie lada przygodę. Rzeczywiście, jego podróż musiała być pełna wyzwań i fascynujących spotkań. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie opowieści musiał zebrać w czasie swoich podróży. Doświadczenia te dostarczyłyby mu cennych informacji na temat kultur, z którymi się zetknął. Tak, nawigowanie przez różne terytoria wymaga nie tylko odwagi, ale i znakomitej dyplomacji. Niesamowite jest to, jak postacie historyczne ukształtowały ścieżki, którymi podążamy dzisiaj. Oczywiście, poznanie ich podróży może być dla nas inspiracją do własnych przygód. Chętnie przeczytałbym więcej o Jesem Hiszolmie i jego doświadczeniach. Znajdźmy książkę lub film dokumentalny opisujący jego życie. Myślę, że byłoby to bardzo pouczające. Lekcja 19. Sukces w komunikacji. Na szczęście nie miałem żadnych problemów z komunikacją podczas podróży. To fantastyczne. Jasna komunikacja może zadecydować o powodzeniu lub porażce podróży. Rzeczywiście, jak smakowała ci lokalna kuchnia, kiedy tam byłeś? Byłem mile zaskoczony. Smaki były żywe i prawdziwie reprezentatywne dla tej kultury. Brzmi pysznie. Czy próbowałeś jakichś z wyjątkowych dań, które zwrócili twoją uwagę? Tak, była tam lokalna specjalność, której nigdy wcześniej nie jadłem i która była absolutnie przepyszna. Uwielbiam odkrywać nowe smaki podczas podróży. Poszerza to moje horyzonty kulinarne. Dokładnie. Jedzenie to wspaniały sposób na nawiązanie więzi z miejscem i jego mieszkańcami. Może zaplanujemy kulinarną przygodę podczas naszej następnej podróży. Lekcja 20. Rezerwacja noclegów. To ma sens. Czy powinienem zarezerwować wszystkie noclegi z wyprzedzeniem? Tak, polecam to dla spokoju ducha. To gwarancja, że po przyjeździe będziesz mieć gdzie się zatrzymać. Zgadzam się. Szukanie noclegu na ostatnie chwile może być dość stresujące. Ponadto wcześniejsza rezerwacja często zapewnia większy wybór i lepsze ceny. To trafna uwaga. Wolałbym zarezerwować nocleg przed rozpoczęciem podróży.
Dokładnie. Pozwala ci to skupić się na przyjemnościach podróży, bez zbędnych zmartwień. Co sądzisz o szukaniu wyjątkowego zakwaterowania, na przykład w lokalnym pensjonacie? Brzmi jak fantastyczny pomysł. Zapewniłoby to bardziej autentyczne wrażenia. Jestem podekscytowany możliwościami. Zacznijmy razem szukać informacji. Lekcja 21. Życie organiczne. Tak, odkryłem, że ważne jest używanie produktów ekologicznych w codziennym życiu. To wspaniały wybór. Produkty ekologiczne często przyczyniają się do lepszego zdrowia i samopoczucia. Zgadzam się. Nie zawierają szkodliwych chemikaliów ani pestycydów, co jest dla mnie najważniejsze. Ponadto wspieranie rolnictwa ekologicznego pomaga promować zrównoważone praktyki. Dokładnie. Wierzę, że nasze wybory mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. Czy zauważyłeś jakieś znaczące zmiany, odkąd dokonałeś zmiany? Tak, ogólnie czuję się bardziej energiczny i zdrowszy. To fantastyczne. Chciałabym też włączyć do swojego życia więcej ekologicznych produktów. Jeśli jesteś zainteresowany, mogę podzielić się kilkoma wskazówkami, gdzie znaleźć dobre produkty organiczne. Lekcja 22. Zakupy dżinsów. Tak, możesz wypróbować Denim Paradise. Ma duży wybór modeli z wysokim stanem. Brzmi idealnie. Szukałam stylowych dżinsów z wysokim stanem. Oferuje duży wybór i jakość jest równie znakomita. Doceniam to. Znalezienie wysokiej jakości ubrań jest dla mnie zawsze priorytetem. Prawdopodobnie znajdziesz coś, co będzie pasować do Twojego stylu i będzie idealnie pasować. Nie mogę się doczekać, żeby to sprawdzić. Czy mają dostępne różne rodzaje prania? Oczywiście, będziesz miał mnóstwo opcji do wyboru. Co wspaniale to słyszeć. Nie mogę się doczekać zakupów. Cieszę się razem z tobą. Na pewno znajdziesz coś fantastycznego. Lekcja 23. Poranne rutyny. Ja też tak kiedyś miałam. Poranki były dla mnie nieustanna walka. Naprawdę? Co się u ciebie zmieniło? Zacząłem ustawiać budzik 15 minut wcześniej i to diametralnie zmieniło sytuację. To genialny pomysł. Daje mi akurat tyle czasu, żeby zebrać myśli. Dokładnie. Te kilka dodatkowych minut może pomóc Ci rozpocząć dzień w pozytywnym nastroju. Może spróbuję. Jak wykorzystujesz te dodatkowe 15 minut? Zazwyczaj spędzam je popijając kawę i ciesząc się chwilą spokoju. Brzmi cudownie. Spokojny początek może nadać ton całemu dniu. Naprawdę! Poza tym pozwala mi to uniknąć porannego szczytu. Lekcja 24. Kontrola przedoperacyjna. Muszę wkrótce iść do kliniki zmierzyć ciśnienie krwi. To brzmi ważnie. Upewnię się, że jesteś gotowy do operacji. Tak, chcę mieć pewność, że wszystko jest w porządku przed zabiegiem. Zawsze lepiej być dobrze przygotowanym, zwłaszcza do tak poważnego zabiegu jak operacja. Zdecydowanie.
Starałem się zachować spokój i koncentrację. To świetne podejście. Pozytywne nastawienie naprawdę może pomóc złagodzić lęk. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie. Czy kiedykolwiek musiałeś przejść przez coś podobnego? Tak, kilka lat temu miałem drobną operację. Badania przedoperacyjne były bardzo dokładne. Mogę sobie wyobrazić. Czuję się spokojniejsza, wiedząc, że podejmuję takie środki ostrożności. Lekcja 25. Nauczanie nagród. Nie mam już wielu studentów, nie tak wielu jak kiedyś. Może to być trudne, ale wygląda na to, że i tak uważasz to za bardzo satysfakcjonujące. Tak, rzeczywiście. Nieliczni uczniowie, których mam teraz, są oddani i chętni do nauki. To wspaniale. Jakość często liczy się bardziej niż ilość. Dokładnie. Lubię budować z nimi wartościowe relacje. Tego typu połączenia mogą mieć znaczący wpływ na proces uczenia się. Staram się, aby każda lekcja była interesująca, nawet jeśli w mojej grupie jest mniej uczniów. To godne pochwały podejście. Jak sprawić, by lekcje były ciekawe? Zdradzam różne działania i dyskusje, aby utrzymać ich zaangażowanie i entuzjazm. Lekcja 26. Decyzje zakupowe. Nie wiem, gdzie mam kupić nowe ubrania. Rozumiem. Ja też jeszcze nie byłam w żadnym sklepie. Może moglibyśmy wspólnie rozważyć pewne opcje. Brzmi jak plan. Zawsze przyjemniej jest robić zakupy z kimś. Oczywiście, poza tym możemy sobie nawzajem doradzać, co wygląda najlepiej. Świetny pomysł. Masz na myśli jakieś konkretne style? Szukam czegoś swobodnego, ale stylowego do noszenia na co dzień. Świetnie. Myślę, że znajdziemy mnóstwo świetnych opcji. Zróbmy z tego dzień i zobaczmy, co możemy odkryć. Lekcja 27. Poszukiwanie pracy. Ostatnio szukałem nowej pracy. Jak ekscytująco. Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie. Dziękuję. A ty też szukasz nowych możliwości? Tak, ja też rozważam zmianę. Wydaje się, że to odpowiedni moment dla nas obojga. Zdecydowanie tak. Jakiej pracy szukasz? Szukam czegoś, co będzie zgodne z moimi umiejętnościami i pasjami. To mądre podejście. Ważne, żeby czerpać przyjemność z tego, co się robi. Zdecydowanie. Wierzę, że pasja może prowadzić do wielkiego sukcesu. Motywujmy się wzajemnie podczas poszukiwania pracy. Lekcja 28. Podróż Harriet. Zapewniło to schronienie nowoprzybyłym, a Harriet odbyła około 11 podróży z Kanady. To niesamowite. To musiała być dla niej niezła podróż. Tak, odegrała znaczącą rolę w tym, że wielu ludzi znalazło bezpieczeństwo. To inspirujące widzieć takie akty odwagi i dobroci na przestrzeni dziejów. Dokładnie! Ludzie tacy jak ona naprawdę zmieniają życie innych.
Ciekawe, z jakimi wyzwaniami musiała się zmierzyć podczas swoich podróży. Mogę sobie tylko wyobrazić tę trudności, ale jej determinacja musiała być niezachwiana. Rzeczywiście, historie takie jak jej przypominają nam o potędze współczucia i odporności. Ważne jest, aby pamiętać i oddawać cześć tym, którzy torowali drogę innym. Lekcja 29. Zakup AP. Poproszę 4 czerwone jabłka. Jasne, proszę bardzo. To będzie $2. Dziękuję. Wyglądają pysznie i świeżo. Jasne, że tak. Zawsze lubię dobre jabłko. Czy masz ulubiony gatunek jabłka? Ja wolę jabłka odmiany fuj, są słodkie i chrupiące. Dobry wybór. Lubię grany smis za jego cierpkość. Świetnie nadają się również do pieczenia. Rzeczywiście, to wszechstronny owoc, który można spożywać na wiele sposobów. Lekcja 30. Rozwój zawodowy. Oczywiście, podczas rozmowy zapytam również o możliwości rozwoju zawodowego. To sprytne posunięcie. Pokazuję, że zależy Ci na rozwoju. Tak, wierzę w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy. Pracodawcy cenią kandydatów, którzy aktywnie dbają o swój rozwój. Dokładnie, to dowód silnej etyki pracy i zaangażowania. Czy zastanowiłeś się nad konkretnymi obszarami, które chciałbyś rozwijać? Szczególnie zależy mi na rozwijaniu swoich umiejętności przywódczych. To cenny atut w każdym zawodzie. Życzę powodzenia w dociekaniach. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie i zachętę.